Hej, kolejny odcinek bonusowy skierowany tym razem raczej do osób bardziej zaawansowanych. Spróbuję krótko i konkretnie wytłumaczyć Wam, jak wykonać technikę i bicie, które słyszeliście na początku filmu. Zaczynajmy. Ta charakterystyczna technika złożona z 3 ruchów wywodzi się prawdopodobnie z muzyki flamenco, a przynajmniej ja poznałem ją próbując grać flamenco na gitarze. Jest to oczywiście rzecz, w którą znowu trzeba włożyć mnóstwo pracy. Jednak jeśli będziecie chcieli komuś zaimponować swoją grą, to myślę, że ta technika to dobry kierunek, żeby to osiągnąć. No to tak, jak już mówiłem, ta technika będzie składać się z 3 ruchów. Pierwszy z nich to uderzenie strun w dół. Tylko to nie jest takie zwykłe uderzenie. Zwróćcie uwagę, że ja tylko trochę obracam nadgarstek tutaj, a reszta ruchu to jest wyprostowanie palców. Ja akurat uderzam w struny palcem środkowym i serdecznym. Chociaż jak zrobicie to na przykład wskazującym, to też nic złego się nie stanie. Dobra, i robimy to w taki sposób, żeby kciuk został nad linią strun, nie? Czyli zwykle uderzacie struny w taki sposób, że całą dłoń macie poniżej poziomu strun, a tutaj musimy uderzyć samymi palcami, tak żeby kciuk został nad linią strun. Bo następnym uderzeniem jest właśnie pociągnięcie kciukiem wszystkich strun. Znowu w dół. Dół, 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 dół. Dół, dół. Na razie mamy te 2 uderzenia. Trzecie jest bardzo proste, bo tutaj po prostu kciukiem uderzamy sobie struny do góry. Dół, dół, góra. Palcek, kciuk, kciuk. Palcek, kciuk, kciuk. Powoli jest to dosyć łatwo wykonać, chociaż pewnie będziecie musieli przyzwyczaić trochę rękę do tego ruchu. Teraz zostaje nam kwestia przyspieszenia z tym biciem. To znaczy, na początku oczywiście dzielimy sobie wszystko na 3 ruchy. Palcek, kciuk, kciuk. Palcek, kciuk, kciuk. I tak proponuję to ćwiczyć przez pierwszy tydzień, dosłownie. Po kilka minut dziennie nawet wystarczy. Natomiast później dobrze by było starać się to łączyć w jeden ruch. Na przykład te 2 pierwsze uderzenia. Palce, kciuk. Tak naprawdę ciężko tutaj jest mi dać jakąkolwiek wskazówkę, oprócz tego, żeby to ćwiczyć, bo tak naprawdę niejako to się dzieje samoistnie. Trzeba, tak jak mówiłem, najpierw trzeba to dzielić sobie na 3 ruchy, a jak już wasz mózg przyzwyczai się do tego wszystkiego, to wtedy próbować coraz bardziej przyspieszać. I nawet na początku połączyć te 2 pierwsze ruchy w jeden. Bo ogólnie to musi być taki płynny ruch ręki. I też ważną rzeczą jest tutaj, że większość tego ruchu wynika też z obrotu nadgarstka. Palce, kciuk, kciuk do góry. To, co mogę Wam doradzić, żeby nie próbować przyspieszać na siłę. Ja tak dodam od siebie, że pamiętam, że uczyłem się tej techniki z dobry miesiąc, więc cierpliwości, a z tego co pamiętam, to nigdzie w internecie nie mogłem tego znaleźć, więc bazowałem tylko na tym, co zapamiętałem z lekcji ze swoim nauczycielem, który mi to pokazał. A tutaj macie taki plus, że widzicie dokładnie ten ruch. No dobra, przejdźmy sobie dalej do tego bicia. Po tym, jak wykonamy tę technikę w tym biciu, które grałem na początku, następuje uderzenie w struny. I zobaczcie, że to uderzenie też wynika z ruchu obrotowego nadgarstka. Czyli jakby kciukiem uderzam we wszystkie struny w taki sposób. Robię to kciukiem, ponieważ kolejne uderzenie będzie do góry. I zobaczcie, jak tak uderzę kciukiem, to mam kciuk od razu przygotowany, żeby pociągnąć struny do góry. To też wymaga trochę wprawy, ale już nie jest takie trudne. Ok, jak już to mamy zrobione, proponuję to tak ćwiczyć, ile dacie radę. Zostają nam 3 proste uderzenia, bo to będzie po prostu góra, dół, góra. Czyli jak skończymy tutaj, zjeżdżamy sobie ręką na dół i gramy jeszcze góra, dół, góra. To już są zwykłe uderzenia.
I to tyle, jeśli chodzi o to bicie. Akordy, które wykorzystałem, wyglądają tak. Pierwszy z nich to jest d-moll, taki barowy, to znaczy z poprzeczką. Nie musicie oczywiście tych akordów stosować. Można to też grać na zwykłych, otwartych akordach. Po prostu zastosujcie tutaj schemat zwykłego d-mollu, jeśli nie dacie rady złapać takiego. A on wygląda tak, że robimy poprzeczkę na wszystkich strunach na 5. progu palcem wskazującym i kładziemy sobie palec serdeczny na 7. progu górnej struny. Drugi akord to jest C-dur barowy. Tutaj można złapać zwykły C-dur. Wygląda on tak, że robimy poprzeczkę na wszystkich strunach na 3. progu albo tylko na 2 dolnych. Jest wygodnie akurat tak. Palec środkowy kładziemy sobie na 4. progu drugiej struny od góry i palec serdeczny na 5. progu pierwszej struny od góry. To jest drugi akord. Trzeci akord wygląda tak, że przesuwamy ten C-dur o 2 progi w dół. Ostatnim akordem już nie jest akord barowy. Złapiemy sobie po prostu A-dur. Wygląda on tak, że pierwszym palcem, czyli palcem wskazującym, łapiemy pierwszy próg drugiej struny od góry, a palcem środkowym drugi próg pierwszej struny od góry. Ok? Czyli mamy te 4 akordy. Przy okazji to brzmi jak Hit the Road Jack. No bo właśnie z takiej progresji akordów się składa ta piosenka. A ta progresja akordów akurat bardzo często jest stosowana właśnie w muzyce flamenco, takiej hiszpańskiej i tak dalej. No dobra, co mogę jeszcze dodać? To ta technika, te trójki takie, mogą też być wykorzystane do robienia tak zwanego galopu, czyli takiego charakterystycznego rytmu, przypominającego właśnie galop konia. Ten rytm uzyskujemy po prostu w ten sposób, że gramy jedną trójkę, robimy chwilę przerwy i następną. Jeśli robimy dłuższe te przerwy, to konik sobie jedzie powoli, jeżeli krótsze, to przyspiesza. Powiem jeszcze tyle, nie zniechęcajcie się, jeśli wam to nie wyjdzie. To jest naprawdę rzecz, do której co prawda warto wracać, ale to nie jest konieczne w waszej grze, więc jeśli nie uda wam się za tym razem, na przykład poćwiczycie kilka dni, stwierdzicie, ok, to nie dla mnie, spróbujcie wrócić za miesiąc. Wtedy pewnie wam też nie wyjdzie, więc poświęćcie kolejne kilka dni i wróćcie za kolejny miesiąc, no i wtedy wam zapewne też nie wyjdzie. Wtedy już będzie szansa, że uda wam się to zagrać. No dobra, mam nadzieję, że jakoś przez to przebrniecie. Oczywiście ta lekcja będzie sobie wisieć na YouTubie, więc korzystajcie z niej kiedy chcecie. Nie obrażajcie się na to, że wam nie wychodzi. Tylko wracajcie. Tutaj naprawdę w grze na instrumentach cierpliwość jest prawdziwą cnotą. Dobra, tym patetycznym akcentem kończymy sobie ten odcinek. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Dzięki, trzymajcie się, cześć.